Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób możecie fotografować pszczoły podczas pracy w taki słoneczny dzień, jak jest teraz. Pszczoły mają to do siebie, że bardzo szybko się ruszają, więc ja będę te zdjęcia wykonywał z lampą i dyfuzorem. No i teraz zobaczcie, gdzie te pszczoły można w dużych ilościach znaleźć. Tutaj mamy nawłoć przy takiej drodze. I na tej nawłoci ich jest cała masa. One są właściwie jedna koło drugiej, więc znaleźć ich nie będzie trudno. Natomiast troszeczkę wieje, ta nawłoć jest dosyć wysoka, przestrzeń tutaj jest też otwarta. Ale znajdę taki krzaczek, o może tutaj, gdzie on jest trochę osłonięty innymi z boku. Teraz akurat mocno przywiało, ale za chwilę jak się uspokoi wiatr, to widziałem, że ten krzak się tutaj tak jakby mniej trochę ruszał. Krzak, nie wiem czy to jest krzak w ogóle na Włoci, czy jak to nazwać. No ale zobaczcie, widzicie ile tego tutaj jest? Tych pszczół? No i teraz tak, jeżeli chcemy, żeby wyszło nam fajne zdjęcie, no to tak intensywne słońce będzie nam w tym dosyć przeszkadzało. Ale jeżeli znajdziemy sobie jakąś niższą partię tej nawłoci, no to wtedy ta pszczoła może być troszeczkę w cieniu. Również cień możemy rzucić my na tą pszczołę. Możemy użyć też jakiegoś dyfuzora, takiego delikatnego. Lub tym dyfuzorem, który jest na lampie, też być może rzucimy trochę cienia. No i wtedy spokojnie będziemy mogli sobie błysnąć lampą i tym dyfuzorem na lampie ładnie to światło rozproszyć. Pszczoła ma to do siebie, że jest w ogóle dosyć mocno błyszcząca, wbrew pozorom. Więc im bardziej to światło będzie rozproszone, tym to zdjęcie powinno wyjść ładniej. Nawłoć z kolei no jest żółta, więc pszczoła też ma dosyć dużo żółtych kolorów. Więc to zdjęcie nie będzie tak jakby kontrastowe. To nie jest tak, że pszczoła, która na przykład usiadła sobie na kwiatku gdzieś, jakimś kolorowym. Ale to też jest ciekawe, bo wtedy tego żółtego koloru jest dosyć dużo i bardzo fajnie to wygląda na zdjęciu. Więc dzisiaj zrobimy sobie właśnie pszczoły na tej nawłoci. No i już zaraz wyciągam aparat i pokażę Wam, jakie są ustawienia, jak to wszystko wygląda. Dobra, no i zobaczcie, mam tutaj lampę, mam dyfuzor, ten co najczęściej używam w terenie. No i będę robił na 1/200 sekundy, na przysłonie 8, żeby trochę tej głębi ostrości uzyskać, bo będę się starał robić te pszczoły w dosyć dużej skali, z bliska. ISO dam tak około 200, żeby móc zejść trochę z mocy lampy, żeby te zdjęcia móc robić szybciej, jedno po drugim. I lampę tak na 1/4 lub nawet mniej, jak się uda ustawić, 1/4 mocy. No i ogólnie będę się starał to robić w ten sposób, żeby patrząc przez wizjer podążać za tą pszczołą. One na chwileczkę przysiadają. Ja Wam spróbuję to też nagrać na filmiku tak z bliska. One właśnie na chwileczkę przysiadają na kwiatkach, czy na tej nawłoci w tym przypadku. No i tam kilka sekund sobie właśnie siedzą, zbierają ten nektar. No i wtedy mamy czas, żeby właśnie to zdjęcie zrobić. One raczej się nie płoszą, my im w ogóle nie przeszkadzamy. No tylko właśnie są w dosyć szybkim ruchu. I czasami, jeżeli ona podleci, czy te skrzydła się ruszają, to ta 1/200 sekundy no może akurat nie być wystarczająca, żeby ją zamrozić. No więc musimy tak jakby złapać ten moment, w którym no ona będzie się trochę mniej ruszała niż jak akurat by odlatywała na przykład. Dobra, tutaj jest ten krzaczek, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale staram się Wam to jakoś pokazać.
O, to, że tak wieje tutaj niestety nie ułatwia tej sprawy. Ale z kolei to, że mamy właśnie tą nawłoć tak w tych niższych partiach i trochę tego cienia, no to z kolei ułatwia nam to sprawę, żeby zrobić zdjęcie właśnie w ten sposób, z lampą i z dyfuzorem. No ja tu na pewno jeszcze trochę czasu spędzę, żeby tych zdjęć zrobić więcej. Najtrudniej jest trafić z ostrością, więc bardzo dużo tych zdjęć idzie na starcie do kosza. No ale jak już się uda trafić z tą ostrością, no to zdjęcia wychodzą całkiem fajnie i jak ich trochę zrobię, to Wam je za chwilę pokażę. Także ja już dalej tego nie będę nagrywał i widzimy się za chwilę. No, najpierw zobaczcie jeszcze tutaj kilka tych filmików, co Wam powiedziałem, że nagram. No, tu możecie przyjrzeć się właśnie, jak te pszczoły mniej więcej się zachowują, w jakim tempie się poruszają. No to wydaje się, że to nie jest tak szybko z tego powodu, że te filmiki są spowolnione 5-krotnie, więc normalnie no to te pszczoły są naprawdę bardzo szybkie i mamy niewiele czasu, żeby właśnie zdążyć zrobić to zdjęcie, trafić z ostrością, tak jak chcemy to zdjęcie zrobić. No najfajniejsze te zdjęcia wydaje mi się, że wychodzą jak no widać jednak te oczy z przodu, tą twarz tak jakby tej pszczoły. No i tutaj właśnie Wam pokażę kilka tych zdjęć, które zrobiłem. I jeszcze parę słów co do ustawień. Tam Wam mówiłem, że będę robił na przesłonie f8 i tak robiłem te zdjęcia w większości, ale też próbowałem bardziej domykać tą przesłonę, czasami do f10, no i odpowiednio wtedy zmieniając ISO czy moc lampy, żeby dostosować to tak, żeby te zdjęcia wychodziły dobrze naświetlone. Ale właśnie w tym przedziale przysłony f8, f10 najczęściej właśnie te zdjęcia wykonywałem. Mówiłem Wam też, że pszczoły są dosyć błyszczące i tutaj myślę, że sprawdziłby się troszeczkę inny rodzaj dyfuzora. Taki o jeszcze troszeczkę większej powierzchni, jeszcze bardziej pozaginanej też po bokach. Ja coś wykombinuję, spróbuję właśnie taki dyfuzor zrobić. Też, jak Wam mówiłem, przygotowuję film o dyfuzorach, więc myślę, że ten dyfuzor też tam się znajdzie. No i później też będę go testował na pewno w terenie, może właśnie tak samo na pszczołach, zrobię jakieś porównanie i powiem Wam, jak to się sprawuje. Generalnie z tym dyfuzorem jest ok, te zdjęcia wychodzą tak, że nie ma jakichś takich nieprzyjemnych przepaleń, to światło się ładnie rozprasza, ale mogłoby się rozproszyć jeszcze bardziej i myślę, że też byłoby ciekawie. Także będę coś kombinował i zobaczymy, jak to będzie wychodzić. A film o dyfuzorach i porównanie już niebawem. Dzięki za wsparcie dla pierwszego patrona. Jeżeli Wy chcecie też dołączyć do patronów lub w jakiś sposób wesprzeć kanał, no to tutaj macie linki, te linki też daję Wam w opisie. No i do zobaczenia wkrótce w następnych filmach. Dzięki, cześć!